Witam Was, kochani. Tym razem jestem w Bejrucie. Będę tutaj tylko jeden dzień, także postaram się pokazać mniej więcej to miasto. Mam nadzieję, że będzie to coś interesującego, co Was zaciekawi. Niestety zostaję tutaj tylko do jutra. Jutro wyjeżdżam do Syrii. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać. Przy okazji chciałem Wam podziękować za wszystkie pozytywne opinie, komentarze i prywatne wiadomości po moich filmach z Afganistanu. Każda opinia jest dla mnie ważna, każda subskrypcja jest dla mnie ważna, ponieważ dzięki Wam, dzięki komentarzom, opiniom i subskrypcjom wiem, że moje podróże mają sens i motywuje mnie to do tego, żeby jeszcze więcej dodawać, nagrywać, podróżować. Dobra, także zaczynamy jednodniową wycieczkę po Bejrucie z moim przewodnikiem Abbas. Saturday and Sunday, it's a weekend in Lebanon, so it's 2 off day. 2 off day. Yeah. So Saturday and Sunday. Yeah. But in other Muslim countries, normally Friday is day off. Lebanon is a mixture of Christians and Muslims, so It's different. And regarding the calendar or the system, Yeah. I think Lebanon, they are following the Western system, the Western Okay. weekend, not the Islamic weekend. Okay. Who decided dollar will be the main currency? No one decided, just the people decided. People this, decided. not the government. Okay. Because the government has no role playing in like oh my god, look at the crowd here. Look at the crowd in this restaurant. Okay, this is here. Yeah, it's here, you see. I think there is a lot of tourists here, you see. Is it? You can take a video and Okay. look at the sign. Just capture a video of the sign. Look at the people here. Oh my god, it's full. Ponad 50 lat ten facet prowadzi tę restaurację. To jest niesamowite. Zobaczcie. Yeah? English little. You understand? So this is one of the popular Items. this is brain. This is brain cheap. Brain. Cheap brain. Okay. Dobra, także spróbujmy smażony mózg owcy. Zaraz Wam powiem, jak to smakuje. Wygląda tak, a smakuje. Nawet nie wiem, jak to opisać. Trochę takie gumiaste, takie galaretkowate, ale dobre ogólnie. W Polsce też można dostać mózg, na pewno gdzieś u rzeźnika można sobie zamówić. Także polecam, jeżeli ktoś by chciał spróbować. Ja jem zawsze wszystko, co mi dadzą, w każdym kraju. Niczego się nie brzydzę. Jedzenie jest przepyszne, a do tego popijam espresso. 4 sierpnia 2020 w tym miejscu doszło do potężnej eksplozji, przez którą zginęło ponad 200 osób, a 6 000 zostało rannych. Przyjechaliśmy właśnie na biedną dzielnicę syryjsko-palestyńską. To tutaj głównie uchodźcy z Syrii mieszkają oraz Palestyńczycy. What's your name? My name is How old are you? How old are you? قديش عمرك؟ عمري Yes.
10 years old. 10 years. You selling socks? You selling انت socks? بتبيع يعني جرابات. Yeah. Yeah. How much? How much one? How much? هيدا كله 300. $3. How many people live here? Palestinians. I think around like 500,000 between Syrians and Palestinians. Yes? Yes, And- around 500,000. They cooperate Yes. with each other. There is no Yes, of problem course. between Yeah, them. but it's hard to find Lebanese people lives here in this area. Okay. Yes. They don't fight with each other. No, no. From time to time, yeah. ايه ويا وش عم تصور؟ معي عم صورنا عم تشوف ما بدك عم تصور Very crowded here, huh? Yes. Jeżeli chcielibyście odwiedzić kraj, który nie wymaga dalekiego lotu, a jednocześnie zobaczyć coś innego niż powiedzmy Egipt czy Turcję, to proponuję, polecam wręcz, aby przylecieć do Bejrutu. Tak wygląda plaża w Bejrucie. A tu mały dzieciak. Większość sklepów, tych droższych, została zamknięta, ale niektóre firmy, które wcześniej były też zamknięte, powróciły ze względu na to, że sytuacja w Libanie się coraz bardziej polepsza. O, nawet jest hublot. Niesamowite. Zobaczcie. W 2019, gdy Liban ogłosił bankructwo, wszystkie pieniądze, które były na kontach ludzi, zostały zamrożone. I w tym momencie ludzie zostali bez pieniędzy na życie. To jest niewiarygodne, że w ogóle coś takiego mogło się wydarzyć. I heard that some people went to the bank with their guns to get the money Yeah, back. yeah, exactly. They didn't pay them? Some of them, they get paid. Yes. Yeah, yeah. And some got arrested. Then the police, they take them. Yeah. Yeah. But yeah, some people are brave enough to just invade the bank and to take their savings. Niesamowite. Wyobraźcie sobie, zbieracie całe życie pieniądze na koncie. I w pewnym momencie dowiadujecie się z telewizji, że państwo ogłosiło bankructwo. I wszystkie pieniądze, które były na kontach, zostały zamrożone. No i co robicie? Macie sytuację taką, że chcecie kupić dom albo potrzebujecie pieniądze na jakieś leczenie, a się okazuje, że waszych pieniędzy nie ma w banku. Zobaczcie, jakie auta. O. Burberry London. Valentino. Fendi. Signia. Znajdujemy się właśnie w rejonie, gdzie się znajduje parlament. Dookoła parlamentu jest bardzo dużo ekskluzywnych budynków, w których było bardzo dużo sklepów, hoteli. Niestety w momencie, kiedy były protesty w 2019, wszystko zostało tutaj zamknięte. Do tej pory te budynki wszystkie są opuszczone, co jest dziwne, bo stoi tutaj grupa żołnierzy, pilnują, żeby tu nikt nie wchodził. Natomiast po drugiej stronie ulicy są sklepy, które operują normalnie, wszystko działa. Natomiast tutaj w tym rejonie, jak widać,
Wszystko tak jak zostało rozwalone, tak jest do dzisiaj. W taki sam sposób. Zobaczcie, tutaj był hotel. I nic nie ma. Budynki ładne, zadbane. Hello. Hello. Zobaczcie, to jest teren turystyczny teraz. Ludzie tu przychodzą zwiedzać. Wszystko pozamykane, ale dziwna sytuacja, że tu nic nie jest otwarte. Przecież tutaj jest tak dużo budynków, które można by było zagospodarować. Niesamowite. Rozmawialiśmy właśnie z żołnierzem, który tutaj z tyłu za mną stoi. Nie chciał za bardzo występować przed kamerą. Prosiłem go, żeby powiedział kilka rzeczy, co on tutaj robi, dlaczego on tutaj stoi cały czas. Nie chciał za bardzo odpowiadać na pytania przed kamerą, ale poza kamerą powiedział, że sytuacja jest naprawdę kiepska, nie tylko dla żołnierzy, ale i dla normalnych ludzi. Natomiast o sobie powiedział, że 16 lat jest żołnierzem, służy dla kraju. Kiedyś zarabiał w armii $1200, a teraz zarabia $100. Niewiarygodne. Miesięcznie. Mówi, że ludzie tutaj zmagają się z niedoborem nie tylko żywności, ale tak samo leków, nie mają pieniędzy na leczenie i tak dalej. On się opiekuje swoją mamą od wielu lat i po prostu nie mają pieniędzy na leczenie dla niej. Taka jest sytuacja. Zobaczcie. It's empty. Empty. Just the cats. Just the cats. Tak wygląda jedna z gorszych stron Libanu. Firmy pouciekały stąd, ale z drugiej strony widzimy Gucci na przykład i działa. Także nie rozumiem, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Rozmawiamy właśnie o imprezach w Bejrucie z chłopakami i Ibrahim mówi, że najlepsze imprezy tutaj są w zimie, ale nie w Bejrucie, tylko w górach. So at the mountain there are villages. Villages, yeah. With the snow. With the snow. And it's far from here? 45-50 kilometers. Only. Yeah, not Wow. like an hour. At the winter, Less than an hour. for the New Year Eve, Yes. good? Yes. Good party, best party? Number one. Number Yeah, one? most of the people they go there, they rent hotels, Yes. furnished apartment and chalets. Partying, everything. Słyszeliście? Także może następnym razem zamiast planując Sylwestra w Zakopanem, może warto zaplanować w Libanie. Bilety nie są drogie, zapłacicie maksimum myślę 1500 zł i na pewno jest taniej w górach tutaj. 40 km, تخيل ترقص تطلع بولند 40 minutes from here. driving, yeah, by car, Okay. yeah, around 40. And the hotels are expensive New Year Eve? Yes, No, some. Some. So Matters depends where. how many. Like Tell me the price for one night. starting, I think $150 150 per night. for one person to, Starting. for one room, 2 bed. 2 bedroom. Yeah, double Czyli bed. około $150 za jedną noc w hotelu w górach w zimie w Sylwestra. Do tej pory myślałem, że Liban to tak jak wszystkie inne kraje Bliskiego Wschodu, czyli kraje muzułmańskie. To znaczy, że jest bardzo dużo ograniczeń, nie można pić alkoholu, nie ma za bardzo imprez, kobiety chodzą w burkach i tak dalej, a tak nie jest tutaj. Widzę, że bardzo dużo ludzi tutaj chodzi normalnie na imprezy, ubrani normalnie, kobiety, mężczyźni, każdy pije normalnie alkohol. Także jeżeli byście chcieli przylecieć do Libanu i trochę się obawiacie, że będzie tak jak w większości krajów muzułmańskich, no to jesteście w błędzie. Bardzo otwarty kraj, bardzo dużo jest imprez, można poznać fajnych ludzi. Jeżeli ktoś jest kawalerem, może poznać kobietę nawet tutaj. Bo kobiety tutaj to nie tylko muzułmanki, ale też chrześcijanki.